Kilkadziesiąt ostatnich godzin to czas, w którym zdążyłem przebyć tysiące kilometrów, przebrać się w kącie na lotnisku, oblać herbatą w samolocie czy zniszczyć bagaż. A miejsce, do którego przybyłem, od początku ćwiczyło mój charakter. Tak zaczyna się moja podróż, liczona nie tylko w kilometrach, ale również w gigabajtach nagranego i przetworzonego materiału. Wow, gdzie on jest? Co tu się dzieje? Słuchajcie, zaczynam swoją przygodę z vlogowaniem, co pozwoli mi połączyć to, co kocham, czyli podróże, z tym, co kocham nie mniej, czym jednocześnie zajmuję się na co dzień, czyli z produkcją filmów. Jako miejsce startu wybrałem Martynikę, czyli jedną z karaibskich wysp, i to właśnie tutaj będę realizował pierwszą część mojej vlogowej serii. Będzie dużo o podróżach, dużo o życiu codziennym w miejscach takich jak to. Wierzę, że Wam się spodoba. Pierwsza noc przespana albo nie przespana na hamaku. A tymczasem jest już po 7. Wstajemy, działamy. Pierwszy dzień na Martynice, pierwszy dzień mojej przygody w karaibskim kraju. Zapraszam Was na podróż razem ze mną. Mam nadzieję, że będzie super. Był Kisloven. Trochę się rozpadało. Jestem na to przygotowany, bo mam w plecaku krasnala, takiego foliowego. Komu w drogę, temu worek. Słuchajcie, dzisiaj cały dzień leje. Właśnie przyszła kolejna fala deszczu. One tak co 10-20 minut się pojawiają i znikają, ale jak już się pojawiają, to jest takie... Miejsce, w którym się znajduję, w którym zatrzymałem się zaraz po przyjeździe na Martynikę, to Trois-Îles. Jest to obszar, miasto na południu wyspy. Mieszkam na tarasie i głównym meblem, który tutaj jest, poza stolikiem, krzesłami, jest hamak, na którym co noc śpię. I słuchajcie, powiem szczerze, leżeć kilka minut na hamaku, kilka godzin, super. Przespać się jedną noc, super. Natomiast spędzić kilka nocy z rzędu, no nie każdy to polubi. Co prawda wieczorami są tutaj 24-26 stopni, ale kiedy jest deszcz i dosyć silny wiatr, wówczas ten chłód jest dosyć odczuwalny, więc ja śpię w bluzie i pod kocem i jeszcze jest mi nie najcieplej. Mimo że na przykład w ciągu dnia, tak jak teraz, jest upalnie. Zaraz po przyjeździe spotkało mnie szereg problemów technicznych. Głównym z nich jest brak zasięgu w telefonie. Nie wiem, z czego to wynika, czy jest to wina operatora, czy ogólnego problemu z zasięgiem tutaj na wyspie. Muszę to zbadać, a przede wszystkim zaopatrzyć się w kartę SIM miejscowego operatora. No to jest sztos. Karaibski samogon. Piłem, próbowałem, polecam.
Słuchajcie, jest jeszcze inny problem techniczny i tym razem chodzi o mój świeżo zakupiony tak naprawdę aparat, a właściwie o jego ekran, w którym kompletnie nic nie widzę w takim słońcu jak to. To rzecz, na którą poniekąd byłem przygotowany, bo czytałem troszeczkę recenzji na ten temat, że akurat Sony Alpha 6 500, 6300 właśnie tak mają, że niestety no, bardzo słabo współpracuje ten wyświetlacz z intensywnym światłem słonecznym, no ale stwierdziłem, że nie będzie to aż tak duży problem, a teraz widzę, że słuchajcie, no jest to problem, więc nie wiem, czy nie jestem teraz przypadkiem prześwietlony. Minęło pierwszych kilka dni wyprawy, no i takie małe podsumowanie. Sporo niespodziewanych rzeczy się wydarzyło. Między innymi to, że latałem dronem, bateria zaczęła tracić moc bardzo szybko. Musieliśmy awaryjnie lądować ze względu na duży wiatr, kilkadziesiąt metrów od miejsca, z którego dron startował. Gdy pobiegłem w miejsce, w którym dron wylądował, okazało się, że go tam nie ma, więc ktoś po prostu go sobie wziął. W związku z tym czeka nas wizyta na komisariacie, zobaczymy, jak to się skończy. Słuchajcie, potoczyło się to zupełnie inaczej, niż bym przypuszczał. Szczęśliwie funkcjonariusze mówili po angielsku, jeden bardzo dobrze, drugi troszkę słabiej i właśnie ten drugi mnie obsługiwał, natomiast jego chęć pomocy zrekompensowała wszystko. Dogadaliśmy się i spisaliśmy wszystko tak jak należy. Sporządziliśmy taki właśnie dokument, w którym są wszystkie informacje, które są potrzebne policji do wszczęcia jakichkolwiek działań. No i tak, wyszedłem z komisariatu, na zewnątrz już na mnie czekał reżis w samochodzie, który rozmawiał z kimś przez telefon. Gdy odłożył słuchawkę, okazało się, że dzwoniła do niego osoba, która znalazła drona i zostawiła go w piekarni, w której codziennie jadam śniadanie. No jest już kilka godzin po tym wydarzeniu, więc emocje oczywiście opadły, natomiast no trudno opisać mi ulgę, jaka towarzyszyła mi, gdy dowiedziałem się, co się wydarzyło, gdy usłyszałem tę informację od reżisa. Przyjechałem tutaj robić filmy, a dron jest jednym z moich głównych narzędzi. No więc odzyskanie go to było jak darowanie drugiego życia. A chwilę później dzwoniło kilka innych osób, które widziały ogłoszenie, które rozmieszczałem tutaj w ulicach Thouazile wczoraj w deszczu i zadzwoniły pod numer, który tam umieściłem. Więc wychodzi na to, że najważniejsze w takiej sytuacji jak ta, to nie poddawać się i zachować do końca zimną krew, bo gdybym wczoraj zrezygnował, nie rozwiesił tych ogłoszeń, bo deszcz, bo nie wiem, bo znalazłbym 1000 innych wymówek, to prawdopodobnie nie byłoby tak pozytywnego zakończenia. Na pewno istotny wpływ na taki rozwój wydarzeń ma też specyfika tego miejsca, gdzie ludzie nie są dla siebie anonimowi, rozmawiają ze sobą, w jakiś sposób, w jakimś sensie troszczą się o siebie, więc na pewno to pomogło. Ale myślę, że bez względu na miejsce, w jakim się znajdujemy, najważniejsze w takiej sytuacji to zrobić wszystko, ale to absolutnie wszystko, co w Twojej mocy, żeby doprowadzić taką sytuację do szczęśliwego końca. Nigdy się nie poddawać. Idę odebrać drona z piekarni. Je voudrais recevoir le drone. Bonsoir. Oui, yes, oui. My boss. Okej. No niestety, no nie mam drona, bo pan w piekarni powiedział, że szef jest teraz jednak w biurze i ma drona ze sobą, a biuro jest 2 godziny stąd. No i nie ma drona. Jutro. Okay. Słuchajcie, drona nie odzyskałem. Jutro na pewno muszę tu wrócić. No i zobaczymy, a tymczasem czekam na prom do Fort-de-France. Mam jeszcze jakieś pół godziny. I tak naprawdę to będzie pierwszy czas od mojego przyjazdu tutaj, kiedy będę mógł tak po prostu usiąść, o niczym nie myśleć i odpocząć. Także pół godziny dla mnie. Spanie na hamaku ma swój urok, ale nic nie zastąpi miękkiego, wygodnego łóżka. Do zobaczenia.